Idee 21 ma za zadanie przybliżać myśl i poglądy osób, które reprezentują wiodące sektory intelektualne w innych krajach europejskich w Polsce. Dzięki tej prezentacji książki pana Lorenziego i Berrebi możemy zrozumieć sposób patrzenia francuskich liderów myśli ekonomicznej na to, co dzieje się w tej chwili na świecie i co będzie działo się w najbliższych latach czy w najbliższej dekadzie. The main topic in this book is to say that we announced the global slowdown of global economy. And to think about the next 15 years, we tried to describe the six major constraints, the six major headwinds, in order to think about the next year, the next 15 years. I am very glad that this new book of Jean-Herve Lorenzi, A World of Violence 2014-2030, is published now, has been translated. Jean-Herve Lorenzi is a very well-known economist in France, and he's very much policy-oriented. So he exposes the vision of the big trends regarding technology, population, financiarization of the economy, and all this is very, very helpful these days because political decision makers need first of all to understand the world before acting, and we are in a world of turmoil, of crisis. Economic prospects are good, much better in Europe, very good in Poland, improving a lot also in France. And I think this is a very appropriate time to think ahead and to think about the future. And 2030, this is the day after tomorrow. Trochę tak jak mówią wszyscy ekonomiści, tak naprawdę to zobaczymy, przeżyjemy i sprawdzimy te przewidywania, tak jak tutaj mówili autorzy. W skali roku są trudne do sprawdzenia, tak? My tutaj mówiliśmy, autorzy postawili taką tezę, że tak naprawdę zobaczymy, co jesteśmy w stanie zobaczyć w skali roku nawet 2030 czy 40, ale te tendencje, które zostały pokazane w książce, o których rozmawialiśmy dzisiaj wieczorem, jak między innymi tak, rozwój nowych technologii, starzenie się społeczeństwa, to są kwestie, które faktycznie już w tym momencie trawią każde społeczeństwo, dotykają tak samo gospodarki polskiej, gospodarki każdej w Europie, jak i tak naprawdę również na przykład gospodarki chińskiej, która w dużym stopniu zagraża czy stanowi wyzwanie, bo to zależy jak się na to patrzy, gospodarce europejskiej. Three of these constraints, we already know them. It's about the explosion of inequalities first, then it's the massive transfer of industrial activities from developed countries to emerging ones, and then is the financialization of the economy. And today we have three new constraints. The first one is the big debate around the technical progress. The question is, are we living a slowdown of technical progress, or we are just before a big industrial revolution? Today, when we try to make a solution to create the new innovation, is to say we need to invest, I don't know, 3-4% of GDP into education. But it's just a quantitative tool. And to have disruptive technology, it's not about, numbers. You need to have an ecosystem, an environment. It's much more than only 4% of GDP. So this is why the challenge for country today and in our future will be to attract people, to attract
talents from all around the world in order to be the leader in technology and in innovation. Technologia myślę, że się nie zatrzyma. Ona, powiedziałabym, że w drugą stronę. Technologia idzie zbyt szybko do przodu i być może państwa nie są w stanie nadążyć z tym, żeby tę technologię skontrolować. Ciężko jest w każdym razie przewidzieć, czy państwom jest ciężko nadążyć z ujarzmianiem, kontrolowaniem tak naprawdę bardzo szybko rozwijających się technologii. Ten postęp idzie w takim tempie, że widzimy to na przykładzie choćby europejskich dyrektyw. Nie nadążamy. I tu jest pytanie i tak naprawdę, nie chcę powiedzieć zagrożenie, wyzwanie na pewno, ale w jakimś stopniu również zagrożenie w najbliższych latach. Polska publikacja jest publikacją odświeżoną. Jest publikacją, która zawiera również pewne zmiany wynikające z ostatnich wydarzeń gospodarczych. Wydaje mi się, że na przestrzeni tego okresu możemy tylko powiedzieć o walidacji tez autorów tego ważnego dzieła ekonomicznego i to pozwala nam z ciekawością spojrzeć na kolejne lata i w związku z tym jest to moim zdaniem o tyle jeszcze bardziej wartościowa teza, co do której warto, aby polscy ekonomiści się odnieśli.